Cześć siemano. 4 kwietnia o 21 ruszył nowy sezon Path of Exile 2 Dawn of the Hunt. No i jak wiadomo, początki zawsze są ciężkie, brakuje itemów, brakuje kasy i tak dalej. I dzisiaj chciałbym Wam pokazać łatwy sposób, jak można sobie w miarę prosto i dość szybko trochę tej kasy zarobić, tak żebyśmy nie mieli problemów z gotówką, czy to na zakup jakiegoś ekwipunku od NPC-ków, jakichś wialek, amuletów, czy choćby do hazardu, może dużo powiedzieć, do gamby na przedmiotach u NPC-ka, żeby sobie poprawić nasz ekwipunek. No i przy tym też jest szansa, że wydropimy jakiś ekwipunek, który nam pomoże, ułatwi nam też przechodzenie tej kampanii. Także jeśli macie problemy z czyszczeniem map na początku kampanii, wiadomo, początki zawsze są trudne, czy ze zbiciem jakiegoś bossa, to myślę, że to może być sposób dla Was, który pozwoli Wam troszeczkę sobie ten początek kampanii ułatwić, przejść w miarę gładko. No i spokojnie, oczywiście, to jest dla osób, które raczej się nie spieszą, żeby jak najszybciej przebiec przez kampanię, a raczej chcą w miarę spokojnie i bez męczarni sobie z nią poradzić. Sposób, który Wam pokażę, jest dostępny już w pierwszej lokalizacji, czyli w Clearfell. To jest pierwsza lokalizacja, do której wyjdziecie tak naprawdę zaraz na początku kampanii. To jest wyjście do Clearfell normalne, natomiast nas będzie interesował tak naprawdę punkt teleportacji w Clearfell. Także musicie sobie do tego Clearfell wejść i znaleźć punkt teleportacji, bo on w tym wszystkim będzie najważniejszy. Jak już sobie odnajdziecie ten punkt teleportacji w obecnym sezonie, jest on tak jakby zazwyczaj na lewo od miasta, oczywiście przy wejściu do pierwszej misji, czyli Mudbarrows. No i jak już jesteście na tym punkcie teleportacji, odkryjecie go sobie, no to idziecie sobie w prawo. I gdzieś tutaj na prawo od punktu teleportacji, jeśli nie tutaj na górze, to prawdopodobnie na dole mapy, ale to nie będzie to na pewno daleko od punktu teleportacji. O, dokładnie tego szukamy. Jak widzicie, jest tutaj taka biała, śnieżny kawałek mapy i jest tutaj boss wiedźma, którą sobie zabijamy i możemy to zrobić bardzo szybko. Jak już sobie zabijemy wiedźmę, no to wracamy sobie do punktu teleportacji, który jak widzicie jest dość niedaleko. No wiadomo, troszeczkę czasu na to trzeba poświęcić, no ale jest to w miarę szybkie. Klikacie sobie na punkt teleportacji i z kontrolem klikacie sobie znów na Clearfell. Wtedy pokaże Wam się taka tabelka, na której możecie stworzyć nową instancję tej mapy. Tworzycie sobie nową instancję, mapa Wam się przeładowuje i jakby wszystkie potwory są na nowo zrespione, a co najważniejsze, również nasz boss jest ponownie zrespiony i ponownie trafił on nam się na dole mapy. No niefortunnie, bo na górze jest po prostu troszeczkę bliżej. No ale widzicie, boss jest praktycznie w tym samym miejscu co poprzednio, więc szybciutko sobie go zbijamy. No i znowu wracamy sobie do naszego punktu teleportacji, żeby sobie znów przeresetować mapę i robimy znów to samo, czyli cyk, new instance i znów mamy zresetowaną mapę, boss jest znów zerespiony. Tak jak mówię, losowo akurat widzę, że trafia nam się za każdym razem na dole, natomiast co któryś raz trafi się mniej więcej w tym obszarze, w którym teraz się znajduje. No tak jak mówię, no jest to losowo. Zazwyczaj w jednej z dwóch tych lokalizacji ten boss się respi. Chyba nie trafiło mi się ani razu, żeby zrespił się on w innym miejscu, także raczej tak na 90% szans prawdopodobnie zrespi się w jednej z tych dwóch lokalizacji. Jak widzicie, jest to bardzo blisko tego punktu teleportacji, więc tak naprawdę jedna taka rotacja zajmuje, nie wiem, może 30 sekund, więc nie jest jakoś specjalnie dużo czasu. No i znów zespił się na dole. No, niefortunnie, bo chciałem Wam po prostu pokazać, jak to wygląda, kiedy respi się na górze. Natomiast, tak jak mówię, zawsze jest to relatywnie blisko, chociaż
z tego co widzę, to teraz chyba zrespił się w jakiejś innej lokalizacji, bo nie widzę go, co jest dosyć podejrzane. Chyba że zrespił się na górze, a ja po prostu za wcześnie zawróciłem. Tak jest, zrespił nam się tym razem na górze, a ja troszeczkę za wcześnie zawróciłem. No jak widzicie, tym razem mamy go w lokalizacji tutaj faktycznie tej górnej. No ale tak naprawdę no jest to nadal bardzo blisko i powiedzmy około tam 30 sekund zajmuje nam jedna taka rotacja. Z tego co widzę, to w tym sezonie ten drop z tego bossa jest znerfiony dość mocno, bo w poprzednim sezonie to praktycznie co najmniej z co drugiego wypadał nam złoty przedmiot. O, jak widzicie tutaj w górnej lokalizacji jest to bardzo blisko. Oczywiście ja też nie zbieram tu jakby wszystkich przedmiotów. Liczę na to, że wypadnie nam coś złotego, natomiast możecie zbierać wszystkie przedmioty. Co istotne, na początku nie jest to tak dochodowy sposób, ze względu na to, że te przedmioty, kiedy są niezidentyfikowane, no to u NPC-ka one będą znacznie tańsze. Jak sobie teraz wrócimy do miasta i zobaczycie sobie, że u NPC, jak podejdę do Uny, żeby sobie sprzedać któryś z tych itemów, widzicie, te itemy są po 4 golda, natomiast jak sobie użyję Scroll of Wisdom, czyli Scrollu Mądrości na takim itemie, no to i sobie go odkryję, no to jak widzicie już te itemy zwiększają swoją wartość. No natomiast wiadomo, Scroll of Wisdom kosztuje 25 golda, więc nie opłaca się za bardzo tymi scrollami tak naprawdę tych przedmiotów odkrywać. Natomiast już bardzo szybko na początku pierwszego aktu, jak wykonacie sobie misję tutaj tą na cmentarzu, tak naprawdę to jest, myślę, że to w miarę szybko tutaj powinniście dojść. Jak dojdziecie do cmentarza i wykonacie misję na cmentarzu, to w mieście pojawi wam się NPC The Hooded One. Po wykonaniu misji on będzie tutaj w tym miejscu, gdzie teraz jest Una, bo ja już mam akt pierwszy zakończony. I jak sobie na niego klikniecie, tutaj macie opcję Identify Items. I jak zobaczycie teraz wszystkie te przedmioty, które tam w międzyczasie wydropiłem, są już zidentyfikowane i po prostu podniosły swoją wartość. Teraz mogę je sprzedać za lepszą kasę niż to miało miejsce wcześniej, tak? Więc warto sobie tak naprawdę poczekać, aż zrobicie tą misję na cmentarzu i dopiero wtedy sobie spróbować tą wiedźmę przyfarmić. Na pewno wam to ułatwi choćby potem podejście do bossa pierwszego aktu, który jest dosyć trudnym bossem, zwłaszcza jeśli robicie go po raz pierwszy. O, widzicie, teraz nie zapomniałem zresetować sobie instancję i tej wiedźmy nie ma, bo się nie zrespiła się. Natomiast klikam sobie na znowu na Clearfell z kontrolem, nowa instancja, mapa mi się przeładowuje szybciutko i wiedźma powinna być już zrespiona. No i proszę bardzo, wiedźma jest na miejscu. Zbijamy ją sobie, oczywiście na początku pewnie nie będzie to tak szybkie, no bo ja już mam pierwszy akt za sobą, a nie za bardzo miałem czas, żeby tworzyć nową postać, żeby wam tą metodę po prostu pokazać. No i oczywiście zbieramy sobie te przedmioty, jak mamy pełny ekwipunek, no to wracamy do miasta, wtedy najlepiej to jest oczywiście zrobić już na spocie wiedźmy portalem, no bo i tak będziemy do wiedźmy teleportem, żeby stworzyć nową instancję, czyli po prostu tak jak wam wcześniej pokazałem. Myślę, że na tym etapie to powinno być już w miarę proste. Jest to dość... O, jak widzicie, nawet w końcu wypadł nam jakiś złoty item. Widzicie, zbieram sobie przedmioty. Wracam do miasta, bo już zakładam, że mam pełny ekwipunek. Idziemy sobie szybciutko do The Hooded One. Jeśli klikniemy na niego z kontrolem, to on od razu zidentyfikuje nam przedmioty, nie musimy klikać nic dodatkowo w menu. No i z Altem na Unę, żeby z nią móc handlować. I jak widzicie, tutaj już ta złota różdżka już jest za 144 golda, co na początku to jest całkiem przyjemny zastrzyk gotówki.
Dlatego no, chciałem Wam pokazać w ten sposób, bo po prostu bardzo możecie sobie w ten sposób ułatwić przejście przez kampanię. No bo tak naprawdę możecie sobie wtedy w miarę szybko zarobić jakieś złoto i już nawet u Randiego możecie sobie kupić jakiś ekwipunek, jeśli coś się ciekawego trafi, co na pewno Wam ułatwi sprawę. Czy możecie sobie po prostu zagamblować u Fina. Jak widzicie, no to tutaj u niego te itemy są jakby nie są w żaden sposób, nie mają żadnych atrybutów, no bo jeśli kupicie sobie u niego przedmiot, no to dostajecie dowolny, losowy przedmiot z tego typu. Widzicie, no akurat tutaj słabo się opłaciła inwestycja, ale chciałem Wam po prostu pokazać, jak to działa. Oczywiście tutaj macie przedmioty z każdej możliwej jakby kategorii. Dlatego no po prostu możecie sobie w ten sposób bardzo ułatwić grę i wzmocnić swoją postać już na początku kampanii bez jakichś specjalnych kombinacji i większej męczarni. No a na dzisiaj to wszystko. Oczywiście pamiętajcie, jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie łapę w górę, żeby kanał się rozwijał. No i oczywiście subskrypcję, żeby być zawsze na bieżąco. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Heja!